Cześć, jestem Hubert. Jestem hodowcą od 2016 roku. Dzisiaj hodowcą w Dragonberg hodowni i chciałem przedstawić Wam jeden z 80 gatunków, które posiadamy właśnie tutaj na lokalu. Jest to Teratostinsus przewalski. Teratostinsusy występują w terenach Afganistanu, Pakistanu, zachodnich Chin, miejscach, gdzie jest naprawdę ciepło, a mimo wszystko znajdują się w różnych szczelinach górskich, w różnych kanionach, różnych przy ujściach rzek, gdzie jest nisko, bo występują do 200 metrów nad poziomem morza. Terrarium dla tych gatunków nie musi być zbyt duże. One jednak, jak widać, są małymi jaszczurkami. Osiągają około 15-18 cm długości ciała wraz z ogonem. Są aktywne i faktycznie pod tym względem fajnie by było im zagospodarować duże dno, ale myślę, że komfortowe dla jednej pary maksymalnie byłoby 60 na 40 na 40. Wysokość nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia, więc możecie na spokojnie zagospodarować niższe terrarium, jeśli macie takie możliwości, bo nie będą się raczej spinały. Wejdą trochę na jakieś niskie korzenie, niskie tuby, ale wspinać się one nie będą potrafiły nawet ze względu na swoje palce wydłużone, które są przystosowane do szybkiego biegania czy też kopania nory. W terrarium nie potrzebują zbyt wysokiej wilgotności. Wystarczy je spryskiwać raz w tygodniu, żeby jednak zapewnić im wodę do picia, bo nie będą piły z miseczki raczej. Chyba że chcecie, możecie na spokojnie, ale płytką miskę z wodą stawić, regularnie wymienianą, żeby miał świeży dostęp do tej wody. Jednak bardziej będą korzystały z kropli, które będą się używały właśnie na akcesoriach, czy na ścianach, czy na roślinach ewentualnie. Do tego wysokie temperatury, punktowo nawet do 40 stopni Celsjusza pod żarówką grzewczą. I w resztę terrarium mniej więcej oscylując od 26 do 28 stopni w tych chłodniejszych strefach. Trzeba pamiętać, że te gekony przy próbie rozmnażania potrzebują też jeszcze niższych temperatur, czyli tak zwane zimowania, gdzie będziemy próbować osiągnąć około 10 do 18 maksymalnie stopni Celsjusza. Teratostinsusy są jaszczurkami, które lubią się wygrzewać. Są raczej nocnymi jaszczurkami, ale raczej będą widywane w ciągu dnia też pod żarówką UVB. Stosujemy 12% żarówkę bezpośrednio niedaleko kryjówek i głównych z tyłu terrarium oraz grzewcze żarówki, które są bezpośrednio nad jakimiś kamieniami, pod którymi są w stanie się podkopać i przeleżeć większość dnia. Aktualnie teraz na ręce mam Teratostinsus sinsus i powiem Wam, to jest najmniej nadający się gatunek na rękę, jeśli chodzi o wszystkie trzy, które posiadamy aktualnie na hodowli. I nie nadają się one absolutnie do gekonów typu właśnie wyciągnąć z terrarium, popatrzeć i tak dalej. One będą raczej tylko i wyłącznie pokazowymi jaszczurkami. Są bardzo aktywne i są bardzo ciekawskie, ale są również nadpobudliwe. Są w stanie one zrzucić łuski z ciała, których mają od groma tak naprawdę. Są w stanie odrzucić ogon i bardzo źle tolerują właśnie różne czynniki stresogenne, czyli właśnie tak jak teraz wyciąganie z terrarium, czy manipulacje środków. To też właśnie lepiej, aby one występowały tylko w szkole. Teraz na kadrze widzicie Teratostinsus roborowski. Jest to najmniejszy przedstawiciel z rodzaju Teratostinsus, ale moim skromnym zdaniem jest najładniejszy. Możecie sami sobie porównać i powiedzieć, który Wam bardziej się podoba. Teraz zaczniemy może od żywienia. Jedzą tylko i wyłącznie żywy pokarm, to znaczy różne świerszcze, u nas głównie świerszcze bananowe idą w skład karmy, czy też domowe, karaczany tureckie, często właśnie mącznik, młynarek, niekiedy właśnie też mole woskowe. Trzeba pamiętać o tym, żeby dawać im zróżnicowany pokarm, no bo komu by się chciało jeść całe życie jedno i to samo. One jednak też potrzebują tej zróżnicowanej diety. Rozmnażanie. Są to jaszczurki jajorodne, składają jajka, ale pamiętajcie, tutaj jest taka tendencja, że składają one twarde jajka, ale kruche. Na pozór podobne do kurzych, mianowicie też jak stuknie się, można usłyszeć jednak ten wapń, który jest brylony, ale jest on na tyle kruchy, że przy wyciąganiu może stanowić to problem. Teratostinsusy zakopują głęboko w piachu jajka i wtedy najlepiej pozostawić się w terrarium. Ze względu właśnie na jej delikatność i problemy z przynoszeniem. Pamiętam jak 6 lat temu
kiedy miałem pierwsze jajka Teratosynsus rubberowskie właśnie, to miałem problem taki, że wszystkie moje jajka, które próbowałem wyciągnąć, one się rozbijały. Mianowicie około 10 jajek w ciągu roku, wszystkie rozbiłem przy próbie przenoszenia. Też miałem taką sytuację, że nie ogarnąłem, że akurat w tym miesiącu złożyłem ja samca jajka i przy próbie sprzątania po prostu podczas przesypywania piachu na kubkę, żeby wyciągnąć cały chaos, wszystkie zanieczyszczenia i tak dalej, niechcący przesypałem jajko, które pękło i był w środku rozwinięty zarodek i niestety już zdechł. Tak więc musicie uważać bardzo ostrożnie, podchodzić do kwestii Teratosynsusów, bo są jednak wymagające, są bardzo, jakby to określić, nieodporne na błędy hodowlane i w kwestii rozmnażania również trzeba bardzo uważać, żeby jednak zachować im niską temperaturę, jak wspomniałem, przy około 10 do 18 stopni Celsjusza, ale uważając również na to, żeby samice i w sumie też samce nie ucierpiały zbytnio, bo w tym okresie one będą spały, nie będą mieli przyjmować tak dobrze wszystkich żyjątek, co też mam na myśli właśnie pokarmu i będą miały problemy najprawdopodobniej również z przyjmowaniem wody, żebyśmy nie skrzywdzili samych gryfonów. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć coś więcej na temat Teratosynsusów, dajcie znać w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Ewentualnie jeśli się nagromadzi tych pytań dość dużo, może nagramy jeszcze jeden film, bo jest to szalenie interesujący gatunek. A teraz Was zaproszę do kolejnego odcinka. Cześć!